I jest to wrzucony przez oficjalny kanał World of Warcraft filmik, który się nazywa Northrend. Patrzcie, ale jest trochę to takie, to jest wodka, ale te troszkę dislajeczki jeszcze są tutaj, trochę to jeszcze jednak działa. No dobra, to zobaczmy. Epic Music. Wodka hype. Boys. Hello, I'm Eli Cannon. I'm the art director of World Okay. of Warcraft. Czyli to I'm będzie here odtworzenie today Northrend along chyba. with some of my co-developers. At the time, we were all level designers, and we want to talk to you about creating the Okay. world of Northrend. Czyli to są w ogóle oryginalni designerzy jakby Northrend. Czyli pewnie część z nich już nawet w Blizzardzie pracuje. A to fajnie, w ogóle fajnie że For zrobili. Wrath of- Bo ja od razu chcę w ogóle powiedzieć, że o Wodku, no jak sami wiecie, w różnych kategoriach rozmawiamy. Zwłaszcza jak jutro wstawię ten filmik, co go wstawię, no, to wtedy będziemy pewno już inaczej rozmawiali o Wodku jakby w tych, że tak powiem, hype'owych kategoriach. Ale Northrend, są różne rzeczy jak chodzi o Wodk, ale akurat Northrend to jest kontent, który bardzo lubię i szczerze powiedziawszy samo questowanie w Northrend i jakby przemierzanie przez nie, to jest jedna z rzeczy, którymi ja się najbardziej jaram, jak chodzi właśnie o Wrath of the Lich King Classic. The Lich King. I am Sarah Bullion-Verrill, and I'm currently one of the lead level designers on the Okay. World of Warcraft team. Okay. Back when we were creating Northrend, I was a senior level designer. I'm Aaron Keller. I'm the game director Okay. of Overwatch, and for Wrath of the Lich King, I was one of 2 lead level designers on the project. Okej, no dobra. So Northrend is one of the most infamous locations of all of Azeroth. That's something that we have had in our lore since the beginning. It was one of the main settings for the RTS game. A to and it ciekaw spawned some jestem, czy powiedzą o tym, jak mocno Northrend zostało, no w zasadzie zaretkonowane, jak wychodził Wrath of the Lich King w stosunku do Warcraftowej wersji. really amazing characters like Arthas. Arthas Building his to world, akurat- building the place that so much of his history took place No in powiedzmy. was a really exciting opportunity for us. And of course, it's someplace we knew we always wanted to come back to, and Wrath of the Lich King was the perfect time to do that. A level designer Chyba on nie World of powiedzą o tym. Warcraft is actually a little bit different than Bo, it to is. ja to powiem. Polecam wam się przyjrzeć mapom Northrend, które widać w Warcraftie 3, jak są loading screeny i punktom poszczególnym się przyjrzeć i je porównać z Northrend, który wyszedł w Wodku. To jest w ogóle to jest totalnie w ogóle dwa różne światy. To są. in most of the game industry. We are a true hybrid between art and design. Level designers have a totally No. different set of responsibilities for Słuchajcie, the project. może w sumie mogę polskie napisy puścić, jak teraz sobie pomyślałem. Przetłumacz automatycznie. W sumie ciekawy jestem tej funkcji. Może fajnie zadziała. To project. On Overwatch, a level designer is responsible for all of the initial geometry. For the Okay. WoW team, the level designers are responsible for designing and building the whole world. I dobrze One działa of the to core automatyczne tenets tłumaczenie. of creating World of Warcraft is thinking about gameplay and thinking about the player. For a level designer, that really does W przeciwieństwie do innych gier, w których jak się tworzy grę, to się nie myśli o graczu. translate back into how does the player interact with the world. One of the main Okay. ways you're doing that is navigating it, right? Moving around in the Tak, world. aha, okej. So we start Rozumiem. with working with the art teams to come up with the biomes and ideas of what the visual language of the world's going to be. And then on the design Minecraft. side, we think about the spacing, the layouts, the way the gameplay will flow through the spaces. Where all the roads Okay. leading people to. They design all of that and then they actually build it. So we start with a 2D map laying out on paper Okay. what the landscape is going to look like from a really high level perspective. Okay. Then we get up into the editor and we start our rough 3D, which is really Ah. blocking in the spaces. So when we're concepting a That's okay. zone, it's really great to have one image that really defines A, no i what the zone is. no and tak, it no w will- sumie i pewnie w tej mapie jakby 2D już są te wstępne jakby koncepty, że wiecie, okej, tutaj mniej więcej ma być ta historia, ten quest z tym. Tak podejrzewam, że często było tak, że jest jakiś zone, gdzie od razu była myśl, że okej, tu musi być, w ten zone musimy wsadzić historię tam czegoś, tam nie wiem, w wodzie nagran, tworzył, okej, tu gdzieś musi być garaż i tak dalej. Tam był akurat nagran pokazany, więc mi się skojarzyło i pewnie też od razu jest taki tam punktowany, że okej, tu to. It'll handle a lot of things. It'll handle
handle the mood and it'll handle the color palettes of the zone. All of those sorts of elements would be represented in this postcard image, and we call it a postcard because it's kind of like what you would buy at a convenience store and send back home as like a representation of the most ideal version of this place. Okej. With Northrend, Okej. we wanted players to experience this land, this whole continent that felt larger than life. Northrend presented a bunch of new opportunities and challenges for us. We'd worked, of course, on Burning Crusade before this and the original release of World of Warcraft. And when we got into Northrend, we really tried to evolve the way that we were thinking about world design and the way that we were thinking about large elements in the world. We knew we were Okay, going jaki somewhere in the sposób? north, right? And that was a really important aspect of it. And so dużo a couple of śniegu us on the musi team, myself as well as Eli Cannon, had lived in the Pacific Northwest. The beautiful mountainscapes, the snow-packed peaks, even the evergreen forests of Washington and the Olympic Forest there. All these things really played into Lasy inspiring Washington. us when we were thinking about building out Northrend. Building Okay. a massive continent like this is Kurde. a huge amount of Ale work. Storm Peaksy, to jest to. Ja wiem, że jak zauważyłem, że jak idzie jakby hasło Northrend, to najczęściej mi się wydaje, jakby przetaczaną krainą jest Grizzly Hills i to też leciała muzyka z Grizzly Hills. Ale szczerze, pierwsze co ja myślę w takich superlatywach, jak chodzi o krainy Northrend, to jest Storm Peaks. Ja jestem Storm Peaks boy. Work. Everything that at that time was hand drawn because we didn't have the height map based texture blending technology that we have today. At this time, there was no measurement tool. We were trying to measure how high things were. And so what we ended up doing as a level design team is we would bring pirate ships in to the editor and we would stack them on top of each other. And so the pirate ship sort of became like our yardstick for how tall things were in the game. So it's Okej, patrzcie, w Europie mierzymy odległości w metrach, w Stanach Zjednoczonych się mierzy odległość w boiskach piłkarskich, a w Blizzardzie się je mierzy pirackimi statkami. It's like, oh, this cliff is 2.5 pirate ships tall. So then you would know like what the difference is and how to manage something like that Ale going forward. zajebiste. We spent, I think, 3 or 4 months just playing with the editor. Ale szkoda, że nie ma jakiejś takiej pozostałości, że zapomnieli, że wiecie, że mierzyli na przykład w pewnym momencie, jak projektowali Northrend, jak budowali już, że odmierzali na przykład jakąś wysokość czy coś i że zostały te statki, że zapomnieli o nich takie 20 statków na sobie po prostu do nieba. pushing it and just trying to figure out what could we get out of the tools that we had that we hadn't sort of tapped fully previously. One of those things was the copy paste tool. So we found a lot of success using copy paste tool in Outland, but we used it to an entirely different level in Northrend, and ultimately allowed us to put things together like Ice Crown Glacier in a very small amount of time and still have it look very refined and very hyper detailed in a way that we wouldn't have been able to achieve before. Czy to wygląda tak zajebiście zróżnicowanie w Ice Crown, tak szczerze? W sensie, dla mnie zróżnicowanie, chociaż no tak, no mówimy głównie, bo dla mnie to zróżnicowanie jednak pomiędzy tymi poszczególnymi, bo tutaj mowa jest jakby o tych, wiecie, o tej dolnej części, jakby o tej ścieżce, jakby co idzie w Ice Crown wokół jakby tego jakby środka, co zmierza do Ice Crown Citadel. To tam właściwie głównie dla mnie to się mobami różni. So Grizzly Hills was this fantastical redwood forest Grizzly with, trees with massive girth and excessive height and a place that you could really get lost into. One of the level designers really wanted to make villages throughout this forest that would have been maybe built from the trees. And then we had this race, we call them the trappers. So this level designer said, I've got a log. Mam kłodę. I bet I could Jeden z level designerów napisał do mnie SMS-a: siema, czy masz pożyczyć jakąś kłodę? make log cabins for them. And so he took a single log prop, and by scaling it and duplicating it, he built bridges, fences, entire ecosystem for this one very minor race at the time. And it was amazing. Another really interesting zone that we created for Northrend was Borean Tundra. It was Borean an Tundra. extremely unique challenge for the team. Borean Tundra jest bardzo hejtowane jakby na rzecz Howling Fjord, ale przez to, że ja jak Wodk wyszedł te kilkanaście lat temu, to ja popłynąłem do Borean Tundra
ja jednak Borean Tundra zajmuje takie szczególne miejsce w moim serduszku, bo Howling Fjord było jakby przyjemniejszym zonem, można powiedzieć, tam ta muzyka, tego i tak dalej, a Borean Tundra właśnie mi się dlatego podobało, że właśnie było takie wrogie bardzo, właśnie, że tam jest ten taki klimat, ta muzyka, jakby tam się czułem jakby, że popłynąłem w Northrend, które jest jakby bazą po prostu nieumarłych, wiecie, Lich Kinga i że tam, wiecie, że tu jest niebezpiecznie, nie? Dlatego szczerze, ja się cieszę, że ja od Borean Tundra zacząłem i Borean Tundra ma specjalne miejsce, kurde, w moim serduszku, choć nienawidzę tej części Borean Tundra z tymi gnomami i tymi mechagnomami i to nie tylko przez to, że tam są gnomy, tam gdzie jest te takie, kurde, tam był ten taki wyciek tej ropy, wiecie o czym mówię, nie? Tam jest ten cały taki, ta platforma taka pseudowiertnicza, ja tam już nawet nie pamiętam, co tam się działo, to się chyba Steaming Pulse nazywało, czy coś takiego. To nie wiem, jakoś stamtąd mam jakieś takie strasznie, takie zmęczone wspomnienia. Team, and that we had to blend a bunch of very disparate colors together. We had a really to bright właśnie yellow and red palette, and we had something that was almost a sage green color. To do this, Gdzieś we tam też created ta jest. what we call a brain technique, and it's basically a repeating pattern on the ground Tak. that you don't see unless you're over the top of it. But it gives you a sense of gradation of color and changes in the... Ale w sensie... Znaczy, jeżeli dobrze to rozumiem, moim zdaniem to jest, nie wiem, ja od zawsze mi się to tak w oczy rzucało, że tak naprawdę to wszystko, co widzimy tam, to jest jakby, to jest jeden taki kwadracik, który po prostu jest tak mnożony, wiecie, jak tworzycie mapkę w Heroesach, nie? To jest po prostu tak naprawdę ten sam jakby pattern po prostu tak, wiecie, no, wszędzie. Jakby widać, że to jest to samo, tylko po prostu w różnych kolorach. Mi się wydaje, że to czasami, akurat właśnie w Borean Tundra, przez to jak ta przestrzeń jest, jak była niewypełniona momentami, było widać, że jakby, że to są takie, widać był ten taki jakby grid, to taką siatkę jakby, wiecie, co chodzi. The texture of a large flat ground plane, which is exactly what Borean Tundra was. It was just a big open vast tundra space. Didn't have a lot of trees, Ale klimat didn't zajebiście have a lot tam, of moim zdaniem, bushes, so it stworzyli was really important to try to create something very interesting visually to look at as you Tak. were looking across this big vast open space. Tak. We did it with color. Tak, ale właśnie to jest coś, co w sumie Blizzard rzadko robił na przestrzeni czasu i w zasadzie to oni chyba powtórzą to w Dragonflight właśnie, znaczy gdzieś tam wrócą do tego, przez to, że tam będzie ten Dragon Riding i tak dalej, że właśnie krainy często były takie robione na zasadzie trochę takiego skompresowania, nie? A jakby rzadko kiedy Blizzard z czasem robił takie krainy, gdzie jest po prostu bardzo dużo po prostu przestrzeni, gdzie niekoniecznie coś się dzieje, tylko jest po prostu przestrzeń. A Northrend jest, między innymi dlatego Northrend jest w ogóle takie wielkie, bo właśnie w Northrend są takie zony jak Borean Tundra, gdzie są te takie przestrzenie i jakby z jednej strony tam się nic nie dzieje, ale z drugiej strony przez fakt istnienia tych przestrzeni jakby ma się to takie poczucie wielkości tej krainy i w ogóle takiej trochę też realistyczności, w tym sensie, że nie jest tak, że na każdym kroku dosłownie coś się jakby dostaje. Ale znowu, z tego co zrozumiałem, to Dragon Isles będą też robione na zasadzie takiego bardzo właśnie takiej dużej przestrzenności, ale znowu, to w dużej mierze dlatego, że będzie Dragon Riding i my szybciej będziemy się przez nie przemyśleć. So when we were designing Howling jest Fjord, we Howling knew Fjord. that this was going to be the Kiedy drop-off Storm Peaks. location for Alliance players. And we really wanted them to sail through Tak. this narrow, impossibly fajne. tall cavern through this fjord. To było These fajne, boats are really big. And so to just get one to be able to turn around and go back the other direction took so much space. Ale to w Someone ogóle had an tyle idea of- trwało przez to, ta łódź strasznie długo What if we do like płynie. a sea cave tunnel that the ship can go into so we can come in at the correct radius and then go back down the canyon? Okay. That was a fun challenge because it was at ocean level and had to be filled with water, and it was an interior water, which is different from the exterior water. Okej. They were two separate pieces of water. We had to put a small rim of rocks between the inside and the outside so that you couldn't see where the two bits of water came together. It looked kind of funny when the boat is going through it, but it was like a huge technical challenge and the first time we'd ever done anything like that. So in Sholazar Basin, I have kind of a personal story. During development of that, I got engaged, and my fiance had some issue with my ring. And so I was talking about it with the quest designers working on the zone, and they got inspired by this story and decided they wanted to put us and a little bit of our story into the zone. And so his name's Chad, and he has a quest,
that you can get where you have to Absolute find the czad. ring that he lost. A and tak, it's jest tam somewhere taki in quest. Sholazar Basin. I'm the innkeeper, and so it's a fun little Ale Blizzard kiedyś szanował lore, co? story, and I think you actually get a ring as well as for part of your quest reward there. It was one Fajne. of my career highlights to be able to build this really expansive environment Tam było with all Dragon of the Ball. different zones that we created. And it wasn't just what we made, but it was all the people that we did it with. It was all the ideas of everybody on the Przyjaźnie team po drodze that do Wart. really made Wrath like such a cool expansion. The Wrath of the Lich King expansion is still one of my favorite expansions. Of course it is. It really has impacted my life in such a positive way. I'm still working on the game, right? Like I've stayed here all these years because I still love making World of Warcraft. This is one of our favorite expansions. I cannot wait for players to re-experience Northrend. I'm really looking forward to Wrath Classic launching later this year. I'm so excited No for all dobra, of you to wiemy, get to wiemy. revisit and come back to Northrend with us. Tak, wiemy, że to mieliście już. Dobrze, jest. 2022! RAF jeszcze w tym roku. Kto by się spodziewał? Na pewno nie spodziewam się Wrath of the Lich King gdzieś w okolicach. Chyba na wrzesień się umówiliśmy, nie? Ja widzę pre-patch w sierpniu i launch we wrześniu. Tak bym to chyba widział. No dobra, to jest, no to jest. Zobacz ten film, okej, dobra.